Cześć! Po ostatnim materiale wideo z Santeą SW15 dużo osób pytało, czy zamontuję również pompę szurfo 9-barową do tego ekstraktora. Także dziś pokażę Wam, jak to wyszło. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut oka zauważycie, że obudowa została taka jak w poprzednim materiale. Z tego względu, że zależało mi na zachowaniu estetycznego wyglądu. I teraz przejdźmy zobaczyć, jak to wyszło w środku. Jak widzicie, obudowa została zamontowana ta co poprzednio. Z tego względu, że mieści się na niej panel. Jest on ładny, estetyczny. No i przede wszystkim w środku jest więcej miejsca. No bo zależało mi jednak, żeby to było też bezpieczne, łatwe w serwisowaniu. No i komfortowe, prawda? Wnętrze obudowy prezentuje się następująco. Chcieliście również poznać krok po kroku budowę, także przeprowadzę Was teraz przez cały proces. A więc tak, jeżeli chodzi o pobór wody, no to modyfikacja, którą przeprowadziłem w zbiorniku bezpośrednio, może nie była za bardzo konieczna, ponieważ mierzyłem ten element, który jest oryginalnie zamontowany w tym odkurzaczu. Jest on prawdopodobnie taki sam w Maxi i ta pompa bez problemu też daje na tym radę. Jeżeli chodzi o modyfikację, jaką wykonałem, no to jest tam wsadzony wężyk taki jak tutaj oraz taka wtykówka. Bezpośrednio wężyk wchodzi do filterka, jest on rozwiercony w środku, wtyk i zalany, prawda? Do tego dochodzi taka wtykóweczka, ona wchodzi w ściankę zbiornika, do niej z kolei wchodzi mufa 1/4, a do mufy wchodzi wtykówka tego właśnie typu. A więc tak, podsumowując, mamy filterek, do niego wchodzi wąż 12×8, czyli 8 w środku i później do tego węża wchodzi wtykówka, która wchodzi do zbiornika, do mufy 1/4. Z tego względu, że no po prostu ścianka jest dosyć gruba i braku gwintu, także ta mufa jest jako tako przedłużeniem w tym całym rozwiązaniu. No i na wyjściu z tej mufki mamy taką oto wtykówkę. Ciężko będzie Wam to pokazać, ale mufa wychodzi już z tej strony. Także tutaj mamy wtykówkę 12 rozmiar. No i z tej wtykówki również idzie kawałek takiego cienkiego węża 12×8 do kolejnej wtykówki, która jest wkręcona już bezpośrednio w pompę. Ale tutaj z kolei jest gwint 3/8 w tej pompie. Pozostała część tego, że tak powiem, zestawu jest na gwincie 1/4, wąż 8 mm pół. A więc tak, na wyjściu z pompy po drugiej stronie mamy wtykówkę. Do wtykówki wchodzi wąż 12×8, przechodzi do złącza żeńskiego typ 26, czyli dokładnie czegoś takiego. Montaż pompy. No jak widzicie, nie jest to jakoś konstrukcyjnie genialne rozwiązanie, ale są dwie trytytki. One spinają tą pompę z jednej i drugiej strony. Generalnie nie przemieszcza się. Jeżeli chodzi o podłączenie do poboru wody, również przytrzymuje tą pompę, także nie przemieszcza się. Dodatkowo po złożeniu tej obudowy ten wąż dociska ją tutaj. Jeśli chodzi o elektronikę, generalnie wszystko pasuje plug and play, ponieważ to są bliźniacze konstrukcje. Czyli tak, te dwa kabelki, niebieski i brązowy, trzeba podłączyć. Dodatkowo uziemienie, prawda? Czyli ten tutaj kabelek. No, trzeba sobie dorobić, żeby połączyć dwa pozostałe na wyjściu z pompy oraz tego czujnika. No i jest to wszystko skręcone tam tą śrubeczką. Na zewnątrz oczywiście wszystko spina obudowa uniwersalna, zwana również natynkową. Różne są terminy, także trzeba dobrze poszukać na internecie, na pewno znajdziecie. Dobieracie odpowiedni rozmiar, żeby to jakoś wyglądało, nie było za duże. Jest ona również wodoodporna. Tutaj ma uszczelkę. Dodatkowo wypadałoby dołożyć jeszcze na łączeniu tych dwóch pojemników, żeby tutaj było z jednej i z drugiej strony wszystko uszczelnione, nie lała nam się tutaj woda na elektronikę. Przejdźmy do podsumowania. Czy można było zrobić to lepiej? Myślę, że tak, ale przyznacie chyba, że wyszło całkiem najgorzej. Mam nadzieję, że w tym odcinku dowiedzieliście się czegoś ciekawego i spróbujecie również we własnym zakresie wykonać coś takiego, ponieważ nie jest to skomplikowane. Gotowe rozpiskę otrzymaliście praktycznie w tym materiale, tylko przejrzyjcie go sobie jeszcze raz. Kupcie co potrzeba, na spokojnie złożycie to i będziecie się cieszyć fajnym sprzętem, zaoszczędzonymi pieniędzmi tak naprawdę, bo nie będziecie musieli go wysyłać ani komuś powierzyć, prawda? Blokując w ten sposób maszynę, tracąc klientów. Także działajcie! Trzymam za Was kciuki, a dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia, cześć!